Żółty autobus, jedna noc w drodze z Londynu do Pragi, ponad 1300 km trasy, na pokładzie Wi-Fi, kawa i wygodne fotele. Ale jak to wygląda w praktyce? Ile to naprawdę trwa i jaki jest standard? Sprawdzam, czy RegioJet to naprawdę komfortowa podróż autokarem na długim dystansie. Witajcie w najnowszym odcinku sprzed dworca Victoria Coach Station w Londynie. W poprzednim odcinku przyjechałem z Manchesteru do Londynu National Express. Dziś pojedziemy trasę europejską z Londynu do Pragi firmą RegioJet. Jak się okazuje, RegioJet ma również swoje autobusy, które jeżdżą po całej Europie, w tym też do Londynu. RegioJet to czeski przewoźnik założony w 2009 roku przez Radima Janczura, twórcę Student Agency. Choć dziś kojarzy się też z pociągami, to właśnie autobusy były jego fundamentem. Pod marką Student Agency żółte autokary zaczęły kursować już w latach 2000. Dziś RegioJet obsługuje setki połączeń dziennie w Europie Środkowej i Zachodniej. Flota to ponad 200 nowoczesnych autokarów, głównie Setra i Irizar. Model działania to coś w rodzaju low cost premium. Niskie ceny, ale w standardzie. Wi-Fi, darmowa kawa i rezerwacja konkretnego miejsca. Charakterystyczny żółty kolor stał się ich znakiem rozpoznawczym na trasach z Pragi do całej Europy. A teraz chodźmy na dworzec i zobaczmy, jak to wygląda. To jest pierwsza tablica odjazdów. Zauważcie, że tu są odloty, nie odjazdy, tylko odloty. RegioJet tutaj nie widzę, ale chodźmy na tablice dokładne. Dzisiaj jestem troszeczkę później, bo ostatnio byłem tutaj o 6 rano, gdzie miałem wyjazd z tego dworca o 7 rano. Natomiast teraz jest 9:30, bo odjazd mam o 11. No i jak można zauważyć, jest dużo więcej ludzi. Na dworcu Prym wiodą autobusy National Express oraz kilka Flixbusów. No jeszcze nie wyświetla się na tych tablicach u góry. Jeszcze, albo nie jedzie. I co jest 9:50, to jest 11, więc zobaczymy. No bardzo ciekawe. No oczywiście autobusu nie było tego na ekranach. Więc podbiłem do pana z obsługi z National Express i pokierował mnie w zupełnie inne miejsce. I to miejsce jest, słuchajcie, gdzieś tam. I tam mam iść i tam będzie jakiś tunel. Okej, no to idę. Bullitt Way Tunnel. No dobra, zobaczymy. Okej, czyli sam główny budynek dworca Wiktorii jest tutaj. A ja się znalazłem tu. Zobaczmy, co to jest. Zupełnie nie widzę tutaj żadnych tablic z informacjami, są tylko przystanki, ale jest tutaj informacja i poczekalnia, więc zapytajmy się. Good morning. Question. RegioJet, 11 o'clock to Prague. Yep. You're going from anywhere along this road, on the other side of the road, so... Over there? Yeah. Okay. on the other side. But So, here on that street, yeah. Okay. And whenever you see them parked, you check in with the driver. Thank you Yellow very big much. bus. Thank you. Okay. Już coś wiadomo. Czyli, o dziwo, autobusy potrafią też odjeżdżać właśnie stąd. I tak jak pani powiedziała, autobus będzie stał po tamtej stronie i jak tylko zobaczę żółty autobus RegioJet, to po prostu mam podejść. Tak też zrobię. No i proszę bardzo, jedzie. Oto on. I jak widać, królowa europejskich autostrad, Setra. Tak jest, proszę państwa. Zajechał żółty autokar. Na czeskich blachach. Z tyłu bagażnik. Proszę bardzo. Panowie otworzyli drzwi i prawdopodobnie zaczną wpuszczać ludzi do środka. Good morning. Correct? 21. Correct. Passport, okay. That's me. Okay. Wchodzimy. Miejsce numer 21. Oto moja fura na następne 18 godzin, słuchajcie. Numer 21. Pozwólcie mi się rozgościć i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Czyli tak jak widać, autokar ten piętrowy, u góry są miejsca w układzie 2 i 1. Moje miejsce dzisiaj jest tutaj, z samego przodu, na samym przodzie. Foto wygląda w ten sposób. Zobaczymy, jaka będzie wygoda jego. Widać, że ma dosyć sporo miejsca. A przed nami znajduje się ekran infotainment. Każdy fotel posiada taki wyświetlacz. Proszę bardzo. W oparciu foteli są takie
ekrany, no ale tym ekranem zajmiemy się później. Na tą chwilę co mogę powiedzieć to, że tak to wygląda. Nisko, nisko, trzeba się schylać. Póki nie ma nikogo jeszcze, przejdźmy się i zobaczmy jak to wygląda na całej szerokości i długości. Z tyłu są 4 miejsca, a w związku z tym, że tu jest układ 2.1, to na tych 3 oparciach z tyłu są ekrany, a dla 4. osoby, która siedzi tutaj, jest rozstawiany. Także pierwsze wrażenie pozytywne, pozytywne. Zobaczymy dalej jak to pójdzie. Jeśli chodzi o opcję ładowania, to mamy USB typu C plus zwykłe gniazdko i do tego jeszcze jest USB typu A. Tutaj zobaczymy do czego ono służy. Jeśli chodzi o fotel, to nie jest tak wąski jak w National Express. No, jest dużo wygodniejszy. Jeśli chodzi o miękkość, no myślę, że National Express był miększy. W ogóle nie porównuję tego do Flixbusa czy Sinbada, bo tam fotele zupełnie twardsze. No tak czy inaczej, ładowanie już Wam pokazałem. Tutaj są jeszcze też 2 cup holdery. No i oparcie na ten sposób, w ten sposób. Nie jest źle, nie najgorzej. Natomiast mocno to ogranicza dla pasażera z tyłu. Może nie tyle, że mocno ogranicza, bo nadal kolana nie dotykają. Natomiast jeżeli ktoś by miał rozstawiony stoliczek też nie uderza w ciało bądź w nogi, więc nie jest najgorzej. No tak czy inaczej przestrzeń mocno tu się ogranicza. Także miejmy nadzieję, że nikt za mną nie będzie siedział. Nad głową standardowo światła włączane tutaj. Klimatyzacja, są sterowane nawiewy, tak jak wszędzie, ale możemy sobie wyłączyć ten nawiew. Nie zawsze to się spotyka, zazwyczaj jest tak, że jest to sterowane centralnie i możemy tego sobie sterować tym strumieniem. Także kolejny plus. Z takich jeszcze udogodnień to mamy roletę, więc jeżeli słońce będzie nam świeciło, to możemy sobie rozłożyć i złożyć. O czym jeszcze nie wspomniałem, to 2 podłokietniki. No powiem szczerze, że jest to jak do tej pory najbardziej luksusowy pojazd. Setra, wiadomo. Szukam pasów. Pasy nie biodrowe, tylko pełnoprawne pasy. I tak to właśnie wygląda. Jest godzina 10:45, do odjazdu zostało 15 minut. Rozmawiałem z panem kierowcą, jedziemy również przez tunel. Nie płyniemy promem, tylko jedziemy pociągiem pod kanałem La Manche. Zauważyłem coś dziwnego, nie wiem co to jest, zobaczmy. No jest przednia szyba, tak, jest wycieraczka, miejmy nadzieję, że panowie będą używać tej wycieraczki, żeby ładnie czyścić nam widok. Czas pokaże. Ale tam jest ekran pasażera obok. Ale co my tutaj mamy? Co to jest? DKR. Czyżby to była komunikacja z kierowcą na dole? Plus tutaj mamy taki przycisk. Plus i minus. Czy to oznacza, że możemy sobie sterować nawiewem? Odpowiedź brzmi: nie wiem. Chciałem się pobawić ekranem. Brak połączenia. Pasażer obok też ma z tym ten sam problem. Nie działa. Jeszcze nie działa. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jest godzina równo 11 i wyruszamy w 18,5 godzinną podróż do Pragi. Zobaczymy jak to pójdzie. Jak się uda firmie RegioJet, czeskiej firmy. Niestety, ale ekran wciąż nie działa. Ogólnie plan jest taki, że wyjechaliśmy teraz o 11. O 18:30 pierwszy przystanek. Będzie to przystanek w Brukseli. Następny przystanek będzie o 21:30 w Luksemburgu. I to będzie ostatni przystanek przed Czechami. I następny będzie o 5 nad ranem w Pilsen. No i 6:20, 6:21 przystanek w Pradze i 6:25 Praga, Florenc, czyli 2 przystanki. Bruksela, Luksemburg, no a potem już Czechy i to prawdopodobnie będą tylko ludzie wysiadać, a może i nie. No zobaczymy. Czy w międzyczasie będą jeszcze jakieś przystanki na zasadzie zatrzymywań się? No zapewne, bo będą musieli zmieniać się kierowcę. Czy będą jakieś przerwy? Nie wiem, zobaczymy.
Także teraz byle przebić się przez miasto, przez Londyn i w kierunku Folkestone na pociąg. Jeśli chodzi o cenę za ten przejazd, to bilet kupowałem w grudniu 2025 roku, czyli 2 miesiące wcześniej, i bilet ten kosztował mnie 40 euro. 40 euro za całą trasę z Londynu do Pragi. Tak jak widzieliście, układ miejsc tu u góry to jest 1, 2, czyli jak w pierwszej klasie można powiedzieć. Są to miejsca oznaczone jako lux. Miejsca nie lux są na dole, gdzie układ miejsc jest 2 i 2. Nie ma ich za dużo. Później przejdziemy się po autokarze, to pokażę Wam, jak to wygląda na dole. Zapytałem pana kierowcę, poinformowałem, że nie działają ekrany i właśnie zresetował całą jednostkę. Wszystkie ekrany się resetują, więc miejmy nadzieję, że zaraz będziemy mieć rozrywkę na pokładzie. No dobrze, zobaczmy, czy reset w czymś pomógł. Oczywiście, że tak. Mamy aktualne położenie na mapie, więc już jest mega. Dobrze, zobaczmy filmy. Co my tutaj mamy za filmy? Zobaczmy, jakie mamy komedie. Barbie, okej. Mass My Gigi, nie wiem co to jest. Seks w wielkim mieście, okej. O, science fiction. Marsjanin jest. Czemu jest Dunkirk, jak tu jest Marsjanin? Nie rozumiem. Słuchajcie, są filmy, więc jest rozrywka. Fun. Co już mamy w fun? Książki, online news, gry, audioteka. A w gry to przepraszam, jak tutaj ja miałbym grać? Angry Birds, RegioJet. Ale jak ja mam w to grać? Tu nie mam żadnego pilota. No na przykład jedna z moich ulubionych gier. Kto ma wiedzieć, ten wie, Elastomania. Start. Ach, i tak po prostu dotykowo gram. Ej, dobra. Ręce mi odpadną po jakimś czasie. Oj. Nie. Nie. Kark złamany. Online news. Zobaczmy, jakie są wiadomości. Okej. Czeskie portale i słowackie. Co tutaj jeszcze mam? About Us. About Company. Możemy sobie poczytać o historii. Okej. Ale to już wiecie. No i okej, dobra. To umówmy się, że zostawmy sobie na tą chwilę położenie na mapie i śmigamy dalej. Powoli opuszczamy takie ścisłe, można powiedzieć, centrum Londynu. No i czas sprawdzić Wi-Fi na pokładzie autokaru RegioJet. Sprawdźmy, jak to wygląda. Jakie mamy dostępne? RegioJet z Luty. To chyba to. Sprawdźmy speed test. Okej. O, nawet bardziej niż okej. I uploadu 20. No, trochę spadło. RegioJet, szacun za internet. Zobaczymy, jak będziemy już we Francji, czy w samej Brukseli, czy nadal ta prędkość będzie taka. Szacunek. Jesteśmy, zaraz wjeżdżamy na M20, w okolicy M25, czyli na ring. Tutaj się troszeczkę zacięło. Ogólnie to co chwilę resetuje się, włącza się, resetuje, więc może nie być to super działające, ale jakby było, to byłby super dodatek. Tak czy inaczej. Czas na spacer po autokarze. Zobaczmy, jak wygląda toaleta na samym początku podróży. Chodźmy. Co zauważyłem, to tutaj jest barek, ale jest zamknięty, a tutaj mamy toaletę, więc chodźmy do toalety. Hello. I taka oto ta toaleta. Na wysokość spoko. Jest ok. Bardzo wąziutka jest. Na drzwiach jest lustro. I tu jest małe lustro. Zestaw sanitarny. Mydło. Umywalka. Przycisk. Zaraz zobaczymy, czy działa, czy nie. No i sama toaleta. Jak widać, za dużo miejsca tu nie ma, ale papier jest. I jeszcze haczyk jest. Ale powiem raz jeszcze, nic więcej nie potrzeba, żeby to wszystko działało i będzie ok. No, zobaczmy. No, proszę bardzo. Wciskam i myję. Dzięki za komentarze, za podpowiedzi, że kolankiem, że trochę gimnastyki, ale jak widać, kolejny autokar i w kolejnym autokarze działa to tak, jak powinno działać, czyli po prostu wciskam i woda leci. Ale dzięki za podpowiedzi. Pozdro. Tak
tak wygląda dół. I jak możecie zauważyć, kierowcy odgrodzeni są takimi oto zielonymi kotarami. Ludzie sobie siedzą. Tutaj mamy gazetki, można sobie wziąć. O, a tutaj informator RegioJet, to wezmę. Tutaj powinien być automat z kawą. Oprócz czego, zobaczcie, można zakupić słuchawki, które można podpiąć pod ten zestaw i żeby słuchać sobie filmów przy oglądaniu. Zobaczymy, jak będziemy w Folkestone, jak będziemy wjeżdżać na pociąg, to zapytam się panów, czemu bar nie działa. Bar w sensie, automat z kawą. No zobaczymy. Może mają jakąś awarię, a może nie. A może trzeba poprosić kierowcę, chociaż tak jak widzieliście jest zasłonka i są, powiedzmy, że odgrodzeni od pasażerów. Wróciłem na miejsce i jak widać ekran zaczął znowu działać, także jest okej. Wziąłem sobie folder RegioJet na 2025 i teraz jest końcówka stycznia. Zobaczmy, co tutaj można znaleźć. Spójrzcie, z takich informacji, to czego nie było, to zupełnie nie było żadnej jakiejkolwiek informacji nadawanej z głośników przez kierowców, nagrane z automatu, czy też właśnie z kierowców. Zupełnie nic, zero informacji. Natomiast wszelkie informacje są tutaj w folderze. Możemy znaleźć informacje o tym, żeby pilnować swoich rzeczy, o zapinaniu pasów, o infolinii, o ciszy nocnej od 22 do 5 nad ranem. Na pokładzie czeka na nas Wi-Fi, sprawdziliśmy, czasopisma są, zabawny portal, no to jest zabawny portal, pitko na wodę, water fountain, podajni automat, czyli vending machine, gdzie można sobie kupić pewnie jakieś batoniki i nie batoniki, kawowar. W cenie biletu powinna być kawa, powinna być, jest po prostu kawa, herbata, taką jak tutaj widzicie. Można kupić sobie to, co na dole mówiłem, pokazywałem za 50 centów bądź 10 koron czeskich te słuchawki. O, proszę bardzo. To powinno być w napojach. Pilsner, piwo półlitrowe za 2 euro. Trochę jak za darmo. Jeszcze beef jerky, batoniki, Oreo. Że bardzo fajna sprawa z tym snackbarem, z tą kawą. Natomiast z jakiegoś powodu jest to zamknięte, nieczynne. Dowiem się przy najbliższym postoju. Zaraz prawdopodobnie będziemy wjeżdżać. A nie, poprawka. Już jesteśmy na M2. Do tunelu zostało nam 41 mil. No i jesteśmy w Folkestone. Wjeżdżamy na terminal, gdzie będziemy wbijać sobie właśnie na pociąg, na Eurotunnel. Przy samym wjeździe, na pierwszych bramkach, jak możecie zauważyć, długa linia ciężarówek, tirów. Natomiast jeśli chodzi o osobówki, bez najmniejszego czekania, ale to na razie na pierwszych bramkach. Wszystko się zgadza, możemy wjechać na terminal. Dámy a pánové, přijeli jsme do Folkestone, budou následovat pasové kontroly. Připravte si prosím vaše pasy. Ladies and gentlemen, we arrived to the Folkestone. Prepare your passport, please. Mamy informację, aby przygotować paszporty. Także to było pierwsze odezwanie się kierowców do nas. No ciekawe, jak będzie to wyglądało tym razem. Zauważcie, że samochody ze zwierzętami też są brane pod uwagę jako przejazd z Dámy a pasażerami. pánové, nyní až zastavíme, vezmete si pasy a půjdeme na kontrolu do budovy po levé straně. Poté se prosím i hned vraťte do autobusu, takže žádná přestávka, žádné toalety, žádné nakupování. Musíme pokračovat na kontrolu druhou. Děkujeme. Ladies and gentlemen, after stopping, take your passport and go to the building in the left side. After control, return please to coach. No stopping, no shopping, no toilet. You must go to second pass control. Zgadza się, czyli najpierw to jest tak samo jak ostatnio, czyli najpierw idziemy na brytyjską kontrolę paszportów, a potem francuska. To bardzo ciekawe, co teraz jest, bo przyszła pani tutaj z portu i sprawdza, czy wszyscy wyszli i kazała właśnie nam iść. No to idziemy, a nie czekamy. No tak, bo pani sprawdza, czy ktoś nie został w autokarze. To jest nasz przewodnik albo nasz lider grupy. I teraz idziemy całą ekipą na sprawdzankę paszportów. A ostatnio stąd wychodziliśmy, bo tam chyba jest jakiś remont i dlatego stąd my wychodziliśmy, a teraz chodzimy. Okej, pierwsza kontrola dokumentów za nami. Teraz pakujemy się z powrotem do autokaru i jedziemy na drugą kontrolę i zobaczymy, jak to pójdzie. No ta poszła bardzo szybko, byliśmy tylko my, więc 2-3 minuty i to wszystko.
Tutaj dzisiaj jest spokojnie. Nawet tutaj na miejscach dla osobówek zero ruchu. Zero jakiegokolwiek ruchu, a przypominam, jedziemy pod koniec stycznia 2026 roku. Tu teraz my zajeżdżamy tutaj na tą linię i zobaczymy, co tu będzie się wyprawiało. Okej, słyszałem, że ktoś wszedł i pan kierowca powiedział, że jest 15 pasażerów. A pan pogranicznik zapytał się, skąd pasażerowie, i kierowca odpowiedział mixed. Dámy a pánové, nyní si opět vezmete pasy a půjdete na kontrolu do budovy po levé straně. Ladies and gentlemen, take your passport and go to the building in the left side, please. Czyli dokładnie tak samo, jak było ostatnio. Idziemy pokazać paszporty. No i krótka kontrola paszportowa i tylko my byliśmy, więc dlatego to tak fajnie, płynnie idzie, bez najmniejszego problemu. Pakujemy się z powrotem do środka i jedziemy pod pociąg. Nie wiem do tej pory, o której mamy pociąg, ale ogólnie, jak sami widzieliście, przeprawia przez terminal, przez 2 kontrole paszportu przeszła zupełnie inaczej jak ostatnim razem, gdy jechałem z Londynu do Polski z Sindbadem. Łącznie jesteśmy teraz na terminalu nawet nie pół godziny, a już jesteśmy po wszystkich odprawach i czekamy teraz na wjazd. Jak widać, linia obok nas otworzyła się już, więc teoretycznie za chwilę powinniśmy wjeżdżać, więc prawdopodobnie będzie to 13:46. Laman otwarty i możemy ruszać. Właśnie wjeżdżam na pociąg Eurotunelu, czyli Le Shuttle. To specjalne składy, które przewożą samochody, busy i ciężarówki pod dnem kanału La Manche. Sam tunel ma około 50 km długości, z czego około 37 km biegnie pod wodą. To jeden z najdłuższych podmorskich tuneli na świecie. Przejazd trwa około 35 minut, a pociągi kursują praktycznie non-stop. Sam skład pociągu dla aut ma około 800 metrów długości i składa się z 24 wagonów samochodowych plus wagony załadunkowe. Wchodzi nawet do 120 aut i do 12 autokarów. Dámy a pánové, najíždíme do vlaku, který nás proveze Eurotunelem. Cesta trvá zhruba 40 minut. Během ní si můžete vystoupit a využít bezplatné toalety, které jsou v prvním a posledním vagóně soupravy. Vystupujte prosím předními dveřmi. Ladies and gentlemen, we arrive to the train this way about 40 minutes. Free toilet in first and last carriages. Exit on the bus in the first door, please. Wersja dla ciężarówek posiada 31 wagonów i specjalny Club Car dla kierowców. W 2025 roku Le Shuttle przewiózł ponad 2 miliony pojazdów pasażerskich i ponad 1 milion ciężarówek. Także teraz wysiadamy i idziemy przejść się po pociągu standardowo. Zobaczymy, co tam słychać. Chodźmy więc. Rozmawiałem z panem kierowcą. Setrata to jest nowy autobus, nowy autokar. Ma 6 miesięcy i ma zrobione dopiero 20 000 kilometrów. Zapytałem też o przystanki. Może będą jakieś przystanki pomiędzy tymi planowanymi przystankami. Czyli teraz jedziemy do Brukseli, potem do Luksemburga, potem Pilzno i potem Praga. Najdłuższy odcinek to będzie Luksemburg i Pilzno, a tam będziemy jechać całą noc mniej więcej. I powiedział, że no może będą te przystanki na papierosa czy na cokolwiek. Natomiast będzie to uwarunkowane prawdopodobnie tym, co będzie się działo na drogach, ponieważ jest końcówka stycznia. 2-3 dni temu nad Europę przyszła prawdziwa zima. Zaczęło sypać, całe Niemcy były sparaliżowane, w Polsce ogólnie gołoleć była, pociągi PKP ogólnie nie jeździło, wszystko było generalnie sparaliżowane. I tak jak pan kierowca mówił 2 dni temu właśnie to on jechał. Przy takich warunkach jakie były, czyli a były naprawdę ciężkie, to było 75 minut opóźnienia. Nie najgorzej. No, zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało. Tymczasem chodźmy w kierunku toalety. Znowu pusty. Ciekawe jaka jest cena takiego przejazdu, jeżeli mówimy o
autobusie. Za samochód osobowy płaci się około 100-200 funtów w jedną stronę. Wiadomo, że mogą być promocje i wtedy można jechać trochę taniej. Natomiast taka standardowa cena to właśnie to jest w tych granicach. Ciekawe jak to wygląda, jeśli chodzi o taki autokar. Kilku z Was pod ostatnim filmem tłumaczyła to, że Sinbad nie jeździ autokarami do Londynu, tylko wybiera busy ze względu na opłacalność, czyli na to, że taki bus jest po prostu tańszy w przeprawie tunelem. No jak widać, my tutaj z 15 ludźmi jedziemy autokarem. Pisaliście, że cena jest diametralna, jest różnica. Jeżeli macie taką wiedzę, to napiszcie konkretnie, ile kosztuje przejazd takiego dużego autokaru. Sam jestem ciekaw, o jakich pieniądzach mówimy. A teraz chodźmy dalej. Oto toalety na pokładzie Eurotunelu, proszę bardzo. Dużo większa niż w autokarze, którym teraz jedziemy, ale mimo wszystko taka toaletka. Znacie już ją z ostatniej podróży, ale dla kogoś, kto jest tutaj pierwszy raz, to proszę bardzo, w takich lawendowych kolorach. Jest czysto, jest woda, jest mydło, jest papier, nic innego, tylko korzystać. Ale tego to się nie spodziewałem, bez żadnych informacji. Bez atencjon, a my tu już śmigamy. Także 13:46 i wyruszamy z Folkestone w kierunku Francji. Że teoretycznie teraz o 14:20, czyli o 15:20 czasu europejsko-kontynentalnego powinniśmy być we Francji. Czyli około 15:30 uderzymy w autostrady francuskie, a o 18:30 w okolicach mamy być w Brukseli, czyli około 3 godzin do Brukseli. Oczywiście w zależności od tego, jaki będzie ruch, bo to będą takie godziny właśnie też, mogą być korki. A może nie. Zobaczymy. Że są jeszcze miejsca ze stolikami. Czyli 4 miejsca. Okej, słuchajcie, czyli to miejsce tutaj. Maszyna do kawy. Normalnie można samemu się częstować. Otwierać sobie i tyle, więc jak zwykle nie omieszkam tego sprawdzić. No i 14:24. 14:24. I właśnie pociąg zatrzymał się i są otwierane bramy, więc za chwilę wyjeżdżamy. Całość ciągną lokomotywy Eurotunnel Class 9. Każda waży 132 tony i ma do 7 MW mocy. A na składzie są dwie, więc to nawet 14 MW. W tunelu jadą do około 140 km na godzinę i taki zestaw waży ponad 3000 ton. Także witamy Francję. Za chwilę wjedziemy na autostrady francuskie. Natomiast jest teraz 15:27, także 3 godziny do Brukseli. Nie ma jakiejś strasznej pogody, jest pełne zachmurzenie, ale nie pada, więc to najważniejsze. A jak pójdzie droga, to już się okaże. Jedziemy. A co ja zrobię? To ja pójdę zobaczyć automat do kawy. Zobaczymy, czy działa. I jeżeli działa, to czy jest dobre. Chodźmy więc. Pan kierowca powiedział, że trzeba tylko do góry. Proszę bardzo. I oto jest najnormalniej w świecie automat do kawy. Zróbmy sobie więc herbatkę albo kawkę. Kawkę. Espresso. Mamy espresso. Mamy cukier. Jest cukier. Herbata. Okay, mamy espresso. Up to you. Yeah, I'm finished. I'm done. Okay. So you don't know how? Coffee or tea? Coffee. Coffee. Espresso. That's it. Easy. That's it. Good.
Zrobimy sobie hot chocolate. Będzie czekolada chyba. Okej. Więc na zdrowie. Zamykamy teatrzyk. I okej. Kawa. Czekolada. Wszystko jest, tylko trzeba uważać, żeby nie rozlać. Nie rozlać, bo buja. Proszę bardzo, automat jest do kawy. Natomiast nie ma automatu, by móc sobie kupić czy piwo, czy jakieś smaki. Niestety ten automat nie działa, to znaczy jego w ogóle nie ma tak naprawdę. Nie wiem o co chodzi, ale tam jak próbowałem wcześniej podejść, to zaczepiła mnie jedna z pań i powiedziała, że te automaty nie działają już od kilku miesięcy. Tak czy inaczej, no nawet w folderze, który miałem, jest napisane, że automaty są dostępne tylko w wybranych autobusach, na wybranych trasach, więc no na tej akurat, na której ja jadę i w tym autobusie, nie ma. No nic. Smacznej kawusi. Z takich aktualizacji to system rozrywki przestał działać. To znaczy najpierw się wyświetlił, nie mógł się połączyć. Wi-Fi zaczęło działać po zjeździe z tunelu. Następny update z Brukseli, bo koniec końców za chwilę wyjeżdżamy z Francji i wjeżdżamy do Belgii. Także gonimy. Za 200 metrów wjeżdżamy do Belgii. Witamy w Belgii. Jest godzina 16:04 i przekroczyliśmy granicę francusko-belgijską. Jedziemy dalej. Pan powiedział, żeby zostać na swoich miejscach. A sami będą tankować. Proszę bardzo. Czemu nie? Szkoda, że nie możemy wyjść. Skoczyłbym sobie normalnie do sklepu i kupił coś zimnego do picia. Niedobre nowinki. 5 minut przerwy i kotły zatankowane. Lecimy dalej. Szkoda, że nie można było skorzystać sobie z tej przerwy, chociażby żeby skoczyć do sklepu, ale ja to wszystko rozumiem, bo nawet tylko 15 osób to jest ciężko ogarnąć z powrotem. A ktoś by poszedł tam, ktoś gdzie indziej i nagle to mogłoby się wydłużyć z 5 minut do 20. Całkowicie to rozumiem. Jesteśmy już paręnaście kilometrów od granicy z Francją, więc może sprawdzimy internet. Wciąż 30 mega, a uploadu... No, upload jest dosyć słaby, a my póki co wciąż w stronę Brukseli. Teraz miniemy znak, na którym widnieje 116 km do Brukseli. W kontakcie. Z takich ciekawostek infotainment system zapętlił się. Wstaje, ładuje do tam 20% i resetuje się. Wstaje i resetuje się. I tak cały czas. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Wi-Fi działa jak najbardziej, wszystko jest ok, no ale ten system coś nie hula. Dobija do 25, wyskakuje jakiś błąd i nagle power off, shutting down. Cały czas w takiej pętli jest. Przepraszam. Już wolę, żeby się wyświetlał tylko ten napis, tak jak na tym środkowym tam monitorze, zawieszony na 47%, ale ze stałą rzeczą na sobie, niż co chwilę mi tutaj włącza się i wyłącza. Teraz jest ok, ale jak będzie ciemno, to będzie mnie to irytowało. Jedziemy. Jest 17:48. Teraz będziemy w Brukseli. Mam nadzieję, że będzie choć 50 minut przerwy i będzie można zakupić sobie coś zimnego do picia i rozprostować kości. Ekran cały czas jest w pętli. Szyba coraz brudniejsza, bo jest jakiś delikatny opad. Rubbish. I put them here inside. Could you do me a favor? Would you like
wytarcie szyby z przodu, no bo no co, no jest jaka jest. To pan powiedział, że nie, że się obraca, tak. To jest, tak jak sam pan powiedział wcześniej, jak z nim rozmawiałem, to jest nowy autobus. To jak to jest z tą królową autostrad? Zawodne, niezawodne? Jak to jest? O co chodzi? Zjeżdżamy z obwodnicy Brukseli. Teraz będziemy się przedzierać przez miasto. Zdaje się, że zbliżamy się do miejsca, gdzie zatrzymamy się, więc no zobaczymy. Jest godzina 18:18. Także jest szansa na to, że panowie kierowcy dadzą reszcie pasażerów na chwilę przerwy. Dámy a pánové, přijíždíme naši zastávku Bruselu na Brusel Carré du Midi. Dávajte si prosím pozor na svá zavazadla. I příruční nic nenechávat na sedačkách. Dávajte si pozor na doklady, peníze, telefony. Ladies and gentlemen, Brussels Carré du Midi. Attention for your luggages, passports, money and phones. Do you know this place? It's not very safe. No, but do you know Yeah. this place? Yeah. Any shop or Shop? I mean here, exactly that place. In the train station. Over there. Yeah. Okay. Dobra, Bruksela. How long? 5 minutes. 5 minutes, okej. Dobra, 5 minut pan powiedział. Ja nie wiem, czy ja zdążę, bo to jest wciul daleko. Tam jest stacja kolejowa, okej. Nie wiem, czy ja zdążę. Nowi ludzie wchodzą. Widzę, że raz, dwa, trzech chyba ludzi nowych wchodzi. Tutaj widzę, że to jest dworzec ogólnie taki. Flixbus, Flipko. Dobra, słuchajcie, ja się skupię na tym, żeby kupić sobie coś do picia i będę leciał z powrotem. And 2 Coke, 0. And card, please. Thank you very much. Dobra, mam picia, to jest najważniejsze. Tylko o picie mi chodziło. Jedzenie, jakoś super głodny nie jestem. Może uda się coś kupić w Luksemburgu. Jak nie, to będę głodował. Wracam do autokaru i śmigamy dalej. Dobra, wracamy na pokład. O 18:30 i ruszamy z Brukseli. Niestety panowie nie wyłączyli silnika, więc ekran cały czas w lupie. Nie jest to jakimś wielkim problemem oczywiście, natomiast no ja jestem z tego pokolenia, gdzie pierwsze pecety po jakimś czasie zostawały bez blachy naokoło. Sama rama zostawała. Jak coś nie działało, to niezłe kopy otrzymywały. I wiem, że nie tylko ja tak robiłem, więc jak coś nie działa, to no tutaj nie zamierzam tego robić, ale jest to po prostu irytujące. Także teraz następny przystanek to Luksemburg. Planowo 21:30. Wracając jeszcze do tych ekranów, który tu mi się cały czas butuje. Włączę tylko timelapse, pokażę wam jak się butuje ten ekran, a sam biorę kompa i zabieram się za montaż. Słuchajcie, tak tu sobie siedzę, montuję i nawet nie zauważyłem, że w końcu wyłączyli te ekrany. Jest nadzieja, że nie będzie świecić po oczach. Jest przełom. Ekran wrócił do żywych. Zobaczmy mapę. No proszę, proszę. Wszystko działa. Przed chwilą zaczęły się pojawiać znaki o tym, że za chwilę wjeżdżamy do Luksemburgu. No i to zgadzałoby się, bo patrząc na położenie, to zaraz powinniśmy wjeżdżać właśnie do Luksemburgu. Do Luksemburga czy Luksemburgu? No tak czy inaczej. Zaraz tam będziemy. Jest 21:08, a na przystanku mamy być 21:30. No i oficjalnie wjechaliśmy do Luksemburga. Dámy a pánové, přijíždíme do Lucemburku. Ladies and gentlemen, Luxembourg. Dobra, idziemy na zewnątrz.
Przerwa w Luksemburgu. 21:27, więc teoretycznie tylko 3 minuty przerwy. Jak widać, 4 kolejna bądź 5 wchodzi, a 3 osoby wyszły. Jest 21:32, no już 3 i ruszamy z Luksemburga. Teraz następny przystanek to będzie 5 rano Pilzno, a na tą chwilę kierujemy się w stronę granicy z Niemcami. Taka bardzo szybka aktualizacja. Właśnie ruszyliśmy z Luksemburga, skoczyłem szybko do toalety. Wciąż czysto i wciąż woda leci. Dámy a pánové, připravte si prosím vaše pasy. Ladies and gentlemen, prepare your passport, please. Jak słyszeliście, jest granica Luksemburg-Niemcy, kontrola paszportów. 4 minuty później odjeżdżamy. Żadnych problemów. Szybka kontrola paszportów. Śmigamy dalej. Jest 23:37. Zobaczę, czy uda się zamknąć oko. Próbuję się zdrzemnąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem, co się dzieje. Czy to przerwa, czy nie przerwa? To chyba nie jest przerwa. Falstart. Tak do pierwszej zupełnie nie spałem. Od około pierwszej coś mi się tam zaczęło drzemać. No i tak się przebudziłem gdzieś 1:30, 1:35 i nagle autokar zaczął zjeżdżać. Nie wiem, czy tu przypadek, czy wyczułem to. To było ewidentnie, kierowcy się zmienili. Zupełnie bez żadnej przerwy dla pasażerów, Także jedziemy dalej. Jesteśmy w okolicy około 50 km do Norymbergi. No i ogólnie tutaj klimat biały. Drogi czarne, ale dużo tutaj musiało padać śniegu. Pokazałbym wam, ale te szyby są tak brudne. Nic nie widać. No i lecimy dalej. A ja próbuję dalej spać. I jeszcze dodam, że jak już byłem tam na dole z planem, że wyjdę na dwór, na zewnątrz, to skorzystałem z toalety. W toalecie wciąż leci woda. Troszeczkę sytuacja się zagęściła. Nie wiem, czy ktoś zapomniał spłukać, ale ogólnie nadal jeszcze jest do użytku. Jest godzina 3:30 i to właśnie w tym momencie przekraczamy granicę z Czechami. Także teraz do Pilzna zostało raptem około 80 km, troszeczkę przed 5 powinniśmy tam być. Po Pilźnie już będziemy w Pradze. Temperatura cały czas ta sama, oscyluje w granicach 1-2 stopnia. Na plusie. Drogi przejezdne, czarne, bez najmniejszego problemu. 4:11. Jesteśmy na obrzeżach Pilzna. Także jeszcze parę kilometrów i prawdopodobnie będziemy w centrum. Dámy a pánové, přijíždíme do Plzně. Vy, kteří pokračujete do Prahy, zůstaňte prosím na svých místech. Děkuji. Ladies and gentlemen, Pilsen, passenger continue to Prague, stay on your seat, thank you. Nawet nie będzie przerwy. Smuteczek. A to o którym wtedy będziemy w Pradze, skoro żadnej przerwy nie ma. I odjazd. A mieliśmy odjeżdżać o 5 nad ranem. Żegnamy to miasto. Myślałem, że uda się wypić jakiegoś pilsa. Nyní si prosím přichystajte všechny odpadky a dejte sedačky do původu. Děkujeme. Good morning, ladies and gentlemen. We arrived to the Prague. First stop in main train station Bilzonova. Final stop Prague, Florence. Now prepare your rubbish and take your seat to original position. Thank you. 5:09 i dojeżdżamy do Pragi. Właśnie jedziemy nad Bełtawą, czyli czeską największą, najdłuższą rzeką. I to widać, bardzo szeroko jest tutaj w Pradze. Praha, hlavní vlakové nádraží, Prague Main Train Station. To chyba tu. Tak, ja wyjdę tutaj po prostu.
No dobra. Praga. Main station to main station, to wychodzimy. Nie ma na co czekać. Hopsaj, 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 hopsaj. Mam nadzieję, że wszystko zabrałem. Następny przystanek to jest Florenc. Tutaj mieliśmy być 6:20, a jesteśmy dokładnie 5:29. Teraz autobus jedzie jeszcze na stację Florenc. To jest jakieś 5 minut stąd. Ja wyszedłem sobie przy głównym dworcu, no bo czemu nie? No tak czy inaczej, udało się. Słuchajcie, udało się. Cała podróż miała trwać 18,5 godziny. Miałem tutaj być nie o 5:30, a o 6:20, czyli 50 minut przed czasem przyjechaliśmy do Pragi. Przeszedłem na drugą stronę, żeby mieć ładne tło. Także udało się. Cel został osiągnięty. Firma wywiązała się ze powierzonego zadania, którym było dostarczenie mnie z Londynu do Pragi. A czy klient jest zadowolony? Czy klient ma prawo być zadowolony po takim przejeździe? Ja uważam, że jak najbardziej. Sami widzieliście, autokar bardzo, bardzo wygodny. Była to Setra, tak jak pan kierowca powiedział, bardzo nowa Setra, no półroczna, 6 miesięcy miała, z fajnym układem siedzeń u góry 1+2. Tam widzicie w tle stoi Flixbus i jest to dokładnie ta sama Setra, ale u góry na piętrze ma normalne siedzenia 2+2. RegioJet, bardzo fajny układ, siedzenia wygodne, mnóstwo punktów do ładowania, przede wszystkim gniazdko plus USB. Wiadomo, można się przyczepiać do szczegółów. Nie wszystko było idealnie. Jak widzieliście, ten no mnie irytujący, ale myślę, że i każdego irytowałby tak samo ekran, który potrafił płatać figle. Z czego to wynikało? Nie jestem pewien. No tak czy inaczej, potem działał, a potem już go wyłączyłem, bo najnormalniej w świecie raził w oczy. Co jeszcze, to na przykład brak maszyny z napojami i z przekąskami. Okej, nie jest to spotykane często u innych przewoźników, jeżeli w ogóle jest spotykane. Natomiast ja nastawiałem się na to, że będzie ta maszyna, dlatego nie kupiłem jakiejś dużej ilości napoi, ani no takich powiedzmy przekąsek, a okazało się, że nie ma tego, nie ma możliwości zakupu tego na pokładzie autokaru, co jak powiedziała jedna z pasażerek, od jakiegoś miesiąca nie ma, dlatego w Brukseli biegłem do tego sklepu, gdzie było te 5 minut tylko pauzy, przerwy i w momencie jak przybiegłem, to zapytałem się kierowcy, wytłumaczyłem mu dlaczego tak, że pobiegłem po te napoje. No, reakcja kierowcy była dosyć dziwna, bo powiedział, że no tak, że nie ma, że już od 6 miesięcy nie ma tych maszyn. Wzdrygnął ramionami i powiedział, bo to RegioJet. No ale sobie poradziłem. No i jeszcze jakbym miał się do czegoś bardzo przyczepić, ale to przyszedł pan z kamerą i chciałby nagrywać czyste obrazy, no ta wycieraczka nie działała. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, przejazd, tak jak już wspominałem wcześniej, kosztował mnie 40 euro. Na takiej trasie Londyn-Praga uważam, że to jest bardzo dobra cena. Plus do tego fajnie komfortowy autokar. W porównaniu do Sinbada dużo lepszy serwis. I nie mówię tutaj o mojej sytuacji w Sinbadzie i na co narzekałem wtedy w filmie. Mówię ogólnie o samym pojeździe, o samym autokarze i o możliwości zrobienia sobie za darmo w autokarze kawy, czy gorącej czekolady, czy chociażby wody. Pamiętacie, że w Sinbadzie to było za dodatkową opłatą. Także tak wyglądał ten przejazd. RegioJet, Londyn-Praga. Co myślicie? Skusilibyście się w ten sposób jechać autokarem? Bo jeżeli RegioJet was nie przekonał, to myślę, że moja następna podróż może zmienić wasze zdanie. Już za tydzień pojedziemy w zupełnie innym stylu. Tak jak wspominałem na początku tej serii, pojedziemy czymś, czego jeszcze w Europie nie było. A co to będzie? To zapraszam do następnego odcinka za tydzień. A teraz bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w tej długiej podróży. I do następnego tygodnia, do następnego odcinka. Cześć! Myślisz, że widziałeś już wszystko? To nie jest zwykły autobus. Ponad 1000 kilometrów, noc i inny poziom podróżowania. Zapraszam za tydzień.